Cześć! Tym razem padło na takie gadżety, które widzicie tutaj na stole. Wszystko do wycierania mycia ram, dużych takich wystających płaskich elementów, także do wycierania w rogach z kija na przykład też te przyrządy się przydają. Także zacznijmy może od tych dwóch. To jest przyrząd Moermana. Działa to na zasadzie takim, że tutaj rozkręcamy taką klamrę i skręcamy. No i można w to włożyć kilka, że tak powiem, przyrządów. Tutaj to działa dokładnie w ten sam sposób. Też się rozkręca i zakręca. Możemy w to włożyć gąbkę, w tym przypadku, zacisnąć. No i mamy w tym momencie bardzo fajny przyrząd, który z dużą siłą może nam coś doczyścić. Możemy na to nałożyć chemię i doczyścić na przykład ramę. Do okna to się za bardzo nie nadaje, no ale do wszystkich pozostałych elementów, czy jakieś aluminium, czy ramy drewniane, plastikowe, to do tego się to nadaje. I jak najbardziej można to nałożyć na kij. Do tego pasuje super, działa tutaj blokada. To jest Unger, do Ungera pasuje zawsze idealnie. Pulex w miarę uniwersalnie też pasuje, moim zdaniem siedzi dobrze, nie rusza się. Ale Moerman już raczej gorzej. Da się, też się trzyma, ale już gorzej. A Ettore natomiast nie polecam. Jest całkowicie luźny i pracuje. Co jeszcze można z tą klamrą zrobić? To może pokażę to na przykładzie Moermana. Można tutaj włożyć ściereczkę. I tak samo tą częścią można wyczyścić ramę, jakąś dużą płaską powierzchnię. Można tą ścieżkę przerzucić też, wyczyścić z tej strony, opierając większą część. Można tym narożnikiem wytrzeć w rogach. Wtedy można by przesunąć trochę ścierkę, żeby była większa powierzchnia i można tutaj wytrzeć w rogach okna z kija. Kolejną funkcję, którą tu Moerman zaproponował, to nałożenie flika, wytarcie właśnie ram czy takich płaskich powierzchni większych. Często wewnątrz takie ramy konstrukcyjne są, które są bardzo duże. Trochę nie wiadomo, czy je myć myjką i ściągać, czy wycierać szmatką. Jak wycierać szmatką to ciężko z kija, bardziej z ręki. No to właśnie do tego jest ten przyrząd. No i to jest super połączenie, nie? Tym bardzo fajnie można umyć te ramy. Jeżeli to nie jest tylko bardzo mokre, tylko rzeczywiście dobrze wyciśnięte, to można to wypłukać i wycisnąć i tą ramę tym umyć, nie? To jest fajne. Można też to włożyć tutaj do środka, skręcić. No, wtedy taką mniejszą powierzchnię trochę bardziej do czyszczenia. No i tak samo na kija się nakłada. Moerman do Moermana zawsze pasuje najlepiej. Blokada tutaj działa, także nie spadnie nam to nigdy samo z siebie po jakimś czasie, nie poluzuje się. Ettore raczej ma dużo mniejszy ten stożek, więc słabo, aczkolwiek blokada łapie, więc rusza się, ale się trzyma. Także nie powinien też spaść. Na Pulexie dobrze pasuje, dobrze się zaciera. Z czasem pewnie przy dłuższej pracy pewnie się będzie luzować. Unger też daje rady, aczkolwiek nie najlepiej. Da się, ale to nie pasuje idealnie i po jakimś czasie po prostu może się luzować, tak samo jak w przypadku Pulexa. Mam tu jeszcze inne przyrządy właśnie do wycierania takich dużych ram konstrukcyjnych. Maker, o którym też już opowiadałem w innym filmie. Można poprzez nałożenie szmatki po prostu wycierać te ramy. W rogach już tym nie wytrzemy, bo nie ma żadnego takiego ostrego zakończenia jak tutaj, więc w narożnikach okna nie wytrzemy. To jest też na rzep, także na pewno nam ściereczka nie spadnie. Do wycierania stricte w rogach mamy też Wagtail Angle Arm, czyli taką łamaną część do Wagtaila, która też pasuje na wszystkie kije i też do wycierania w rogach jest super. No powiecie pewnie, że można po prostu szmatkę nałożyć na kij i wytrzeć w ten sposób w narożnikach. Moim zdaniem nie do końca jest to najlepsze rozwiązanie, bo ten kij jest tutaj w takim kształcie, no nie jest taki ostry. Nie ma takich ostrych zakończeń jak na przykład to czy to. Więc tak aż dokładnie, precyzyjnie się nie da tego zrobić w ten sposób. Ale pokażę Wam jeden fajny trik na koniec, jeżeli chodzi o wycieranie w rogach. Czyli na pewno, jeżeli myjecie sporo okien, to macie uchwyt z takimi kolcami w swoim magazynku i można w fajny sposób złożyć szmatkę i w te kolce sobie tutaj włożyć. Raz.
i 2. I w ten sposób tutaj narożnikiem też fajnie można wytrzeć właśnie w rogach. Także to taki triczek do wykorzystania. No i co, to tyle w tym filmie. Także zastanówcie się, które z tych przyrządów Wam się przydały i przyspieszyły Waszą pracę. Pamiętajcie, że im szybciej wykonacie dane zlecenie, tym lepiej dla Was. Więcej zleceń możecie wykonać w ciągu jednego dnia. A co za tym idzie, to już wiecie. Dzięki, cześć.